O, mam dla Ciebie herbatkę, tą z muchomorkiem. Proszę Z bardzo. czym? Z muchomorkiem. To żebyś spróbował. Z prawdziwym muchomorem? Prawdziwym muchomorem, suszonym, tak. Rewelacja. Boję się. Proszę spróbuj. Nie. Pachnie normalnie. Nie powinieneś się bać. Ja 3 lata już, kurczę. Dobra. Fajna? Fajna. To odkładam i Dobra. nagrywamy. Dobra, fajnie, że Ci się smakuje. Dziękuję. Oj, to będzie szalony odcinek. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj goszczę u Kazika. Kazik jest fenomenalnym kolekcjonerem, takim kolekcjonerem, który uwielbia się dzielić swoją pasją, swoimi odkryciami muzycznymi i wieloma takimi zespołami czy artystami mnie zaraził, ale o tym już powiemy za chwilę. Cześć. Kazik się z Wami przywitał, więc teraz już przechodzimy do opowiadania, co tutaj się może wydarzyć. A co się wydarzy? Mamy już płyty naszykowane, które Kazik ma naprawdę fajną kolekcję. Ona jest trochę jeszcze taka porozkładana w pudełkach, bo Kazik jest na Czeka etapie... na regał. Tak, czeka na regał. Czeka na regał. Za nami jego piękny sprzęt, który też Wam pokażemy. Ale podstawowa rzecz. Kazik, jak to się zaczęło z tymi płytami? No, chyba dawno temu, powiem szczerze, gdzieś tak załapałem, jak miałem 5-7 lat. Muzykę chodziliśmy z ojcem na koncerty różne i być może od tego się zaczęło. Pamiętasz swój pierwszy gramofon? Pamiętam. To na pewno jakiś polski gramofon był, nie pamiętam jak się nazywał, monofoniczny, ale wiem, że wtedy zbierałem single, bo była możliwość zakupu w tą presie singli. Pocztówki też? Pocztówki, ale ja przychodziłem bardziej na single, ja chyba też singli tyle. No i konkretnych tytułów słuchało się nieraz i po 50-100 razy, bo po prostu mały dostęp był płyt, także wtedy byłem skupiony na tych singlach. Później marzenia poszły dalej. Zakupiłem jakiegoś swojego pierwszego Technicsa w latach 90., pierwszą wieżę taką już na owe czasy wspaniałą. No i później cały czas poszukiwania sprzętu, poszukiwania dobrych płyt, zakupy kompaktów, zakupy winyli, tak naprawdę winyle zbieram od jakichś 30 lat spokojnie. Ale Ty masz taką kolekcję, pokażemy ją oczywiście, niezbyt dużą, ale bardzo wyselekcjonowaną. Dzięki. No taka konkretna. Jest konkretna. Jest sporo jazzu, jest sporo rocka, trochę metalu, dużo muzyki alternatywnej, bo właśnie alternatywę też bardzo sobie cenię. Z jazzu, no to też free jazz jak najbardziej. Lubię po prostu takie nietuzinkowe, jak gdyby zespoły, układy. To Jeszcze mnie chciałem bardziej Cię pociąga. zapytać, bo skoro zbierasz od ponad 30 lat płyty winylowe, to pewnie pamiętasz ten czas, kiedy ta płyta straciła na swojej popularności, ta końcówka lat 90., połowa lat 90. i wówczas kupowałeś płyty jeszcze? Czy też odpuściłeś na rzecz kompaktów? To znaczy kupowałem, jak coś się trafiło, to kupowałem. Były wyprzedaże różne, nagrania z Pressu można było kupić dosłownie po złotówce. O kurczę, dzisiaj już takich cen nie ma. Nie ma, dokładnie. Twoja pierwsza świadomie kupiona płyta? Moja pierwsza świadomie kupiona płyta New Order. To jest ta? To jest ta płytka kupiona jakoś tak w połowie lat 80. I kiedyś po prostu była długo grana, była sprzedana. Teraz zakupiłem sobie w takiej specjalnej edycji. A ja Ci W pomogę. boksie New Order Low Life. Tutaj jeszcze się mieści 3 DVD i 3 CD. Nagrania z różnych koncertów. To jest wszystko ten sam materiał. Piękna, ukochana płyta. Czyli taki powrót Taki powrót, tak, do korzeni. do można korzeni. powiedzieć. Ile W ogóle taki boksik kapela- kosztuje teraz? Promocyjnie to kosztowało 300 zł, ale chyba normalna cena jest 500. O. Czyli nie oszczędzałeś. No po prostu zrobiłem sobie gwiazdkowy prezent. Tak? A, bo to już jest taki No, gwiazdkowy. na tak? gwiazdkę, tak. A, to dokładnie. bardzo ładny No. prezent. To Mikołaj. W ogóle New Order kapelę bardzo lubię i tą pochodną Joy Division, tak? No tak, Wcześniej Joy jako Division Joy Division grali. Fajna sprawa, taki boksik. No. To miałeś bogatego Mikołaja. Grzeczny byłeś cały rok. Grzeczny byłem, tak. Rózgi nie było. No, ewidentnie nie było rózgi, tylko był taki Dokładnie. piękny boksik. Kazik na pewno Wam też pokaże swój sprzęt odsłuchowy, bo w ogóle znajdujemy się w takim małym pomieszczeniu. To jest taki mały pokój odsłuchowy, który sobie budowałeś jakiś czas. Dokładnie, Bo- podstaw, tak.
mieliśmy ten odcinek już dużo wcześniej nagrać, ale były problemy z remontem. No, czy z brakiem po czasu prostu bardziej. chodzi o to, że trzeba było wszystko dopisować, tak? Wszystko żeby było na błysk, tak? Ale jeszcze brakuje tej półki, o której mówiłem. No jeszcze będzie półka. Dokładnie. Ale już musieliśmy to nagrać, no bo już tak się umawialiśmy, że... Przed nowym rokiem. Tak, dokładnie. Ale odcinek będzie po nowym roku. Dokładnie. Więc Bardzo zapraszamy. wszystko się zgadza. Kaziu, mnie bardzo interesuje, jak ty, skoro zbierasz 30 lat już płyty winylowe, jak ty budujesz swoją kolekcję? No bo ja zbieram zdecydowanie krócej i tu, gdzie ja uważam, że chyba to jest jeszcze błąd, że dość dużo kupuję płyt, do których później nie wracam, ale Przypadkowo znaczy się, tak? może nie tyle co przypadkowo, ale chyba bardziej, żeby odkrywać muzykę. I zauważyłem, że te moje gusta muzyczne już poszerzają się, ale nie są jakieś takimi ogromnymi skokami gdzieś na inne gatunki. I coraz bardziej zaczynam łapać to, że jak chcę, żeby wyglądała moja kolekcja, i bardziej świadomie podchodzę do tego. Fakt, że jak mam fascynację jakimś gatunkiem czy artystą, no to wiesz, do bólu, do oporu kupuję jego płyty, żeby wszystko nie poznać. wszystkie płyty są dobre, tak? Trzeba się skupiać na tych płytach. Łapię się na tym właśnie. No ja gromadzę, znaczy kupuję, szukam raczej świadomie, aczkolwiek otwarty jestem na nowe kierunki, na jakieś nowe po prostu. Ktoś mi coś poleci, czasami jest tak, że ktoś ci poleci, nie słuchałeś tego 20 lat, wrzucasz po raz pierwszy na talerz i wow, kurczę. No tak jak mówię, dużo alternatywy słucham, a tam jest bardzo szerokie pole, tak naprawdę odkrywamy cały czas nowe zespoły. Przy zbieraniu, no powiedzmy przy takim długim zbieraniu, tak jak mówię, te kilkadziesiąt lat, to niektóre zespoły, tak jak na przykład z muzyki elektronicznej, niektóre rzeczy się opatrzą. Wtedy po prostu na to miejsce szukamy czegoś innego, tak mówię, alternatywa, różne zespoły, jazz, free jazz głównie w tej chwili mnie interesuje. Chociaż to są trudne rzeczy do zdobycia i są drogie. Wiesz, Tak. jak to jest. No. Wiem, ja też powiem moim widzom, że ja bardzo lubię Kazika spotykać na różnych giełdach płyt winylowych i zazwyczaj odwiedzam giełdy płyt, uwaga, wtedy jak wiem, że on będzie, dlatego że zawsze mi coś fajnego Kazik potrafi podsunąć. No i też nie ukrywam, polecić, nie ukrywam, że parę fajnych rzeczy dzięki Tobie odkryłem, czy to dotyczyło krautrocka, czy rocka, czy jazzu. Niektóre oczywiście też mi nie siadły, ale Ty już wiesz mniej więcej jaki masz gust, co mi podchodzi, co mi nie podchodzi. Dokładnie. Ale no wiedzę masz naprawdę ogromną, bo jesteś takim nietypowym zbieraczem, kolekcjonerem, ale osobą, która też się wymienia na giełdach płyt, dlatego że Ty nie chcesz się wymienić na siłę, Tak, to znaczy tylko uświadamiasz kogoś, co to jest, jak to brzmi, do czego można to porównać. Podpasuje. Nie jesteś wciskaczem. I to jest jeżeli osoby na przykład, które znam i ja na przykład wiem, jaki kierunek jest poszukiwań, to polecam konkretną płytę i na ogół z tą osobą, jak się później spotykam, no to jest mega zadowolona. I dla mnie jest to po prostu największa radość. No i same rozmowy oczywiście z kolekcjonerami. To jest, kurczę, no coś fajnego po prostu, jeżeli kogoś można uszczęśliwić, tak? Płytą czy jakąś tam muzyką, którą mu polecisz. No zdecydowanie tak, albo jakimś fajnym wydaniem. Kto z Was oglądał odcinek na TVP Szperaczek, w którym byłem bohaterem, to pewnie widział, że tam mignął też Kazik, który mi wtedy podsunął właśnie komedę z 90. Dokładnie, komenda, tak. 91 czy drugi rok wydania? Nie, 89. 89. To była reedycja, 89 rok. No to właśnie Kazik mi to podsunął, więc... I zadowolony jesteś. No, jak mógł być niezadowolony? Ja tą płytę przywiozłem do domu. Oczywiście też tam z Tobą ją oglądałem, czy nie Maryzji. Ona jest po prostu, tak jak mówiłeś, nigdy nie grana. Powiem Ci, że raz ją rozdziewiczyłem, położyłem na talerzu. No i brzmienie fenomenalne, ale będę Cię prosił jeszcze, żebyś gdzieś mi poszukał. Ja wiem, że to jest trudne, ale to pierwsze wydanie w mono. Wiem, że też, żeby zdobyć tą płytę w dobrym stanie, to już graniczy. Jak to się mówi, poczynimy starania. No, trzymam Cię za słowo, jesteś na wizji, więc cała Polska to usłyszała. Dobrze, nie ma problemu. Pokażę Wam tylko w skrzyneczkach fragment tutaj kolekcji Kazia.
Już nie będziemy przerzucać, bo to co miał najlepsze stąd to pokazał, ale na razie jest to w skrzyneczkach, niedługo będzie w półeczkach, tak? Tak jest. Tutaj kolejny kartonik z płytami. Ładnie to będzie wyglądało, jak jeszcze przyniesiesz to z góry. Dokładnie, tak. To wtedy Powiększy się kolekcja i obiecałeś, że będziesz miał wtedy nowy sprzęt, to zrobimy kolejny odcinek i pokażemy to widzom. Pokażemy widzom kolumny. kolumny LR, Take 3, bardzo dobre kolumny. Dużo CD-ków masz, słuchasz też? Jest dużo CD-ków, tak. Tak. Zastępczy, znaczy trochę CD i trochę analogu, tak. Ostatnio słuchałem 2 tygodnie analogu, no to w ogóle nie przeskakiwałem do CD-ków. I co to za sprzęcik? Pionierek? Odtwarzacz płyt kompaktowych Pioniera, taki 2016 bodajże rok, a kupiony okazyjnie, jako praktycznie prawie nowy. Dźwięk jest z tego bardzo, bardzo dobry, naprawdę. Piloty, kurczę, jaki porządek masz. No tak, staram się układać. Tutaj przechodzimy, mamy wzmacniacz robiony przez znajomego audiofila, inżyniera elektronika. W układzie SYMA-SYM. W środku, no to myślę, że AccuFace nawet tak nie robi. W środku jest tak precyzyjnie wszystko zrobione na komponentach audiofilskich. Tu mam przedwzmacniacz Kenwooda. Tu jest jeszcze Soniak do odsłuchu CD, DVD. Czyli masz 2 CD. 2 CD, tak. Oczywiście oba mają jeszcze możliwość odtwarzania Super Audio CD. Tutaj pokazać chciałem widzom urządzenie filtrujące. Jakaś tam listwa, na pewno w planach jest jakaś lepsza, ale oczywiście bez przesady. I gramofonik możemy pokazać. Zaraz przejdziemy do gramofoniku. Gramofon półautomat Sony PSX4. Ładna zabawka. Bardzo dobry sprzęt z kompozytu, dosyć ciężki, 12 kg wagi. Z bezpośrednim napędem, jestem z niego bardzo zadowolony. Ortofonik, tak? Tak, ortofonik, wkładka MC. Salsa albo bolero, już nie pamiętam, już nie produkowana, ale gra to fantastycznie. Ale można ją jeszcze kupić gdzieś na rynku wtórnym, nie? Można. Są zapasy. Tak, są zapasy, można kupić dokładnie. Kaziu, czegoś brakuje na tym gramofonie? Proszę, O, maty kurczę. nie miałeś, Nie, no już super. masz firmową matę. Bardzo dziękuję, bardzo się przyda, dziękuję bardzo. Zobacz, jak ładnie wygląda. Bardzo ładna, dziękuję bardzo za prezent. Proszę bardzo, no nie Fajne mogłem... uzupełnienie będę miał i... Patrz, nawet się zgrywa z tym zgrywa czarnym się sprzętem. dokładnie. Będzie robił robotę, tak? Tutaj widzę płytki, które też słuchałeś niedawno. Dokładnie, jest cała kolekcja przyszykowana do odsłuchu. A CD-ków też widzę sporo. To dopiero na półce będzie widać, bo jeszcze dojdą, dużo płyt jeszcze dojdzie. Wkładka do herbatki, cytrynka jest w słoiku. O, tu już się kręci. To zaraz Zaraz pokażemy. zaczynamy odsłuch. Tak, ale jeszcze pokażemy wcześniej płyty. Bardzo smaczna ta herbatka. Homarek chciałem zapytać właśnie, Znaczy smaku jakoś nie zmieniło. ale jest dobrze, tak? Nastrój jest odpowiedni, tak? Jest nastrój odpowiedni, No. bo są dobre płyty, dobre towarzystwo. Dobra, dzięki. A ty też to pijasz? No też, oczywiście. Matko, No, homarki. do czego ty mnie namawiasz? No ale to wszystko dla dobra widzów. Ja jeszcze łyczek. Widzę, że już naszykowałeś takie ciekawsze płyty ze swojej kolekcji, która tylko tu się znajduje, bo ta, co jest na górze, no to nie jest do ruszenia na razie. Tak, na razie nie. Czekamy na regał po prostu i w przyszłym odcinku, w następnym odcinku. Będzie następny, bo już się umówiliśmy. Dokładnie. No to Kaziu, pokazuj, co masz fajnego. Co teraz słuchasz po prostu? Tak? Może zaczniemy od biały kruk czarnego krążka. Tylko to są okładki takie, wiadomo, zastępcze. Ja mam 77 rok wydanie Jazz na Dobro. 77. Ja mam Leszek Żądło Ensemble Inner Silence. Tak? Tak. To jest bardzo dobry skład, między innymi z Januszem Muniakiem, Szczukalskim, Na Horny, Stefański, Namysłowski, tak, Stańko, Stańko. Jarczyk.
Kapitalna muza. To są te dwie, które pokażemy. Teraz z jazzu coś na Japończykach. Lubisz japońskie wydania? Bardzo lubię, są bardzo dobrze ponagrywane. Taki Keith Jarrett, solo koncert, 3-płytowa edycja. A, bo to boksik. Boksik, tak, 3-płytowy boksik. Ty lubisz Kifa. Lubię Kifa, bardzo lubię Kifa. A jak jest z tymi japońskimi? Bo powiedziałeś, że lepsze brzmienie mają. Tak? Grają bardzo dobrze. To znaczy udało mi się kolegę mojego wieloletniego przyjaciela namówić na gramofon, bo on słucha CD i on do mnie mówi tak. On nie lubi starych wydań, dlatego że trzeszczą. Ja mówię, no to słuchaj, jakby miał kupować po prostu nowe płyty i miało być mniej więcej to samo zagrane co z CD, no to on pozostanie przy CD. Ja mu poleciłem parę płyt japońskich, po prostu pożyczyłem mu, no po prostu był w siódmym niebie, tak? Jak zobaczył, jak to brzmi, bez żadnych trzasków, dźwięk jest naprawdę fenomenalny, szczególnie jeśli chodzi o stare wydanie japońskie. No i szczególnie ten jazz. Szczególnie Japońskie jazz. stare No wydania. i udało mi się go przekonać, kupił sobie gramofon reggae, bodajże reggae sobie kupił i mówi, że ja mówię, na Japończykach prawie wszystko powychodziło. Zbieraj sobie japońskie wydania, bo One też są fajnie wydane, bo oprócz tego obi to te inserty w środku. Tak, dokładnie. Obwoluta jest gruba, płyta jest kurczę w stylu. To nie jest Japończyk chyba, nie? To jest Japończyk. A, ale to jest obi. Bez obi, tak. Herbie Hancock, Sound System. Jeden z moich ukochanych artystów. Mam tą Moich płytę. też. To znaczy od Herbiego zaczynałem w ogóle słuchać jazzu. Mają 33 lata z nami. Bo do jazzu się dorasta. Tak. To jest Tego cudowna przedstawiać nie płyta. trzeba. Future Shock. Nagrania gościły kiedyś nawet na dyskotekach. Rok. Przełom lat 70., 80. Kapitalna płyta, ale ona Kapitalna jest płyta. nietypowa. Nietypowa. Bo ja już ją wcześniej widziałem, bo ja Tak, ją mam w pierwszym zapomnieliśmy wydaniu dodać. amerykańskim, a Kaziu Master ma Sound. w Master Soundzie Master Sound. japońskie wydanie i to jest właśnie Master Sound, jeszcze takie wydanie audiofilskie. Piękne. Master wydanie. Sound bardzo dobrze brzmi. No i w ogóle koperta, nie? polecam. Zupełnie inna. Tak, wszystko jest kurczę. No. Dobra, spakujemy to sobie później. Dobra. Piękne wydanie. Teraz tak. Włoska Włoska progresja. Lubisz progresję? Lubię progresję Premiata Forneira Marconi. To od Takie- Mikołaja, bo jeszcze nie Od odpieczętowana. Mikołaja, dokładnie. Dwupłytowe wydanie. Będziemy słuchać. Teraz mamy tak. Polska muzyka taka eksperymentalna, wydana przez wydawnictwo Obuch Records, Laterna. To są różne instrumenty. Audiofilskie wydanie i tak naprawdę nagrywane to na urządzeniach lampowych, tak? 350 kopii, 350 po 75 numer. 175 numer. Taka Polecasz? alternatywa, progresja, krautrock, no po prostu tu jest wszystko. Sample, Nie znam tego. trzeba posłuchać. Tutaj będzie jeszcze tam bardzo dobry jazz. Miles Davis, You Under Arrest, tego nie trzeba polecać. Świetna Tak samo, płyta. Świetna płyta. Bardzo dobra płytka. I Polskie wydanie z Obi. Rozmawialiśmy o tej płycie, że na tej płycie udzielał się też chyba muzyk pochodzenia polskiego. O nazwisku tutaj było napisane. Gdzieś go tutaj nie Drugie nagranie chyba. w drugim. Czy w pierwszym dawał głos Polak? Nie, no tutaj chyba gdzieś było. Marek Olko. Marek Olko dawał Tak, głos. tam, Polish przy Voice, syrenach, polski głos. Tak. I tak rozmawialiśmy, może nam widzowie to wyjaśnią, bo Michał Urbaniak twierdzi, że był pierwszym muzykiem, który nagrywał z Milesem Davisem, ale ta płyta wyszła wcześniej niż Tutu. Mhm. Tu wyszło tak. Później. Później, I tak się dokładnie. zastanawialiśmy, czy to jest Polak, czy to jest człowiek tylko polskiego pochodzenia. I faktycznie Michał Urbaniak był pierwszy, więc nam się nie udało tego rozwiązać, a jak wy wiecie, no to dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy, tak. I jeszcze tam pokażę Ach. Big Fan. Do Big Fana najlepszy jest Muchomor. Dokładnie. Tak. Albo herbata, czy kawa z prądem powiedzmy. No. To jest Albo herbata z Muchomorem. fenomenalne granie, tak, dokładnie. Dwupłytowy boksik.
Dwupłytowe wydanie, bardzo fajne, bardzo Ładny fajne gatefold. klimaty. Japońskie wydanie oczywiście brzmi fenomenalnie. Czyli jednak więcej masz tych Japończyków. I jeszcze jest Tak, do taki posłuchania. projekt polski, Stara tutaj Rzeka. gra Stara Rzeka, Kuba Ziołek tutaj gra między innymi. To są rozmaite sample, przestery, muzyka elektroniczna, muzyka alternatywna, jazz. To wszystkie chyba rodzaje gatunki są na tej płycie. Blues, folk rock, Czyli lubisz mieszanie gatunków. eksperymenty. W ogóle lubię eksperymenty muzyczne takie. W tej chwili ta płyta jest nie do dostania. Nie wiem, widziałem ją kiedyś tam za jakieś obłędne pieniądze. No, polecam. Czyli jeden z Stara białych Rzeka. kruków. Tak, jeden z białych kruków. I możemy jeszcze pokazać trochę płyt z Krautroka. A, bo to też E, rzecz, którą zaraża Kazik. Zarażam, tak, Radkowi podpowiedziałem parę kapel. Między innymi ten. To jest tak, Grobschnitt, No to mi poleciłeś. to Ci poleciłem. A Tak. dokładnie ten album. Grobschnitt, tak. Tylko, że ten jest po niemiecku, bo poleciłem Ci ten, co był po angielsku. Tak, anglojęzyczny, ale No. później sobie dokupiłem też Jumbo po niemiecku. Dokładnie. Tu jest Kran, też z Krautroka, fajna kapela niemiecka. No to znana kapela też. Bird Control, tu No, jest Bird Rodan Control też akurat. znana. To jest The Best jakiś, ale też znana kapela. I dwie kapele ze Space Rocka, Hawkwind, Levitation i Hawkwind, Master of the Universe. Czyli jesteś Władca fanem świata. Lemiego. No, Jesteś fanem Lemiego? jestem. Ja też No. jestem fanem, bo nawet Dokładnie. mój pies ma na imię Lemi. No, fajnie. Ale też jestem fanem Lemiego. No i to, co można polecić, tak? Z tych I to, co płytek, słuchasz na co dzień obecnie. co słucham na co dzień, tak. No, żaden gatunek nie jest mi, powiedzmy, obcy. No. To ja jeszcze na zakończenie powiem tak. A wy słuchajcie Radia Bemowo w każdy wtorek pomiędzy 16 a 18. Pomimo, że Kazik jest bardziej analogowy, to uwaga, też słucha audycję, udziela się też na Dokładnie. moim kanale w różnych komentarzach, więc komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie ten filmik. No i oczywiście mam nadzieję, że po tych humorach nagram jeszcze kolejny odcinek. Ze sprzętem. Tak, a tymczasem trzymajcie się, cześć.